Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja już zaczęłam. Będziemy robić ciasto bardzo szybkie, bo na cieście francuskim, które można kupić w każdym sklepie. I co pierw zrobimy? Ja je rozpakowałam. One, nie wiem czy widzicie, one mi trochę popękało, ale to naprawdę nic nie szkodzi. I co będziemy robić? To ciasto francuskie pierw musimy upiec. Ja mam taką blaszkę, ale jeżeli takiej nie macie, możecie mieć każdą inną. Może być to nawet taka blaszka. Widzicie? Ja później podam Wam wymiary. Bo ja bym chciała to ciasto po prostu francuskie na pół. Żeby było, wyszedł jeden placek. O. I mniej więcej drugi placek. Więc ja sobie tutaj zepnę klipsami, żeby mi się blaszka nie rozjeżdżała. Tak. O, już wiem, że ona będzie tak. I po prostu w tym miejscu, tu w tym miejscu, gdzie sobie zaznaczyłam. Gdzie jest nóż? Już. Słuchajcie, pierw co zrobimy? Nie wiem, bo czytałam na opakowaniu, słuchajcie, nic nie pisze, czy można na tym papierze piec. W ogóle nic nie jest napisane, więc wolę nie ryzykować. Przekroję tu, gdzie sobie właśnie zaznaczyłam, bo to będą dwa placki i będę piec na swoim papierze do pieczenia. Po prostu nie... Kiedyś, jak pamiętam, jak kupowałam ciasto francuskie, to było właśnie napisane, że na tym papierze można piec. A tu przeczytałam bardzo dokładnie, słuchajcie, i nic nie jest napisane, kompletnie nic. Rozwałkowałam je troszkę tym wałkiem. No i będę próbować się przenieść to ciasto francuskie na swój papier do pieczenia. Także jak przyniosę, to się do Was odezwę. Ciasto przyniosłam, to jedno. Tutaj to będzie spód, a to będzie wierzch. To, że jest takie połamane, nic nie szkodzi, dlatego że i tak będziemy je kruszyć. I wstawiamy tak, jak na opakowaniu pisze. U mnie pisze chyba, jak się nie mylę, patrzcie, już wyrzuciłam opakowanie. Tu u mnie pisało, że trzeba piec w temperaturze 180 stopni około 15 minut. I tak wstawiam do piekarnika. No, miało 20 minut. Wyciągamy nasze ciasto francuskie. Upieczone i odstawiamy, żeby troszkę ostygło. Jak ostygnie, w międzyczasie zrobimy kremy. No, już do Was wracam. Słuchajcie, gdybyście nie mieli takiej jakby rantu, to można zrobić tak, jak mówiłam, w blaszce, wyłożyć ją po prostu folią taką. Blaszkę, żeby później można było łatwo Wam wyciągnąć. Tutaj mam właśnie takim złotkiem, folią aluminiową wyłożone. No i będziemy nad spód kłaść oczywiście te tak. O, widzicie? W sam raz. I teraz tak, ja je tak pokruszę, przycisnę. O. I słuchajcie, co będziemy robić? Rozpuścimy galaretkę. Bo chcę mieć z galaretką. Tu jest galaretka na pół litra wody. Tak, na pół litra wody. Jak damy pół litra wody, a że chcę dać tu truskawki, jeżeli nie macie truskawek, bo ja daję galaretkę poziomkową, jeżeli nie macie truskawek, możecie dać galaretkę przykładowo brzoskwiniową i brzoskwinię z puszki. Tylko właśnie, że jak damy owoce czy brzoskwinię z puszki, to może się okazać, że tu jest troszkę po prostu na pół litra za mało żelatyny, no bo owoce puszczą nam sok. Więc ja zawsze do galaretki dodaję jeszcze żelatynę. O, taką łyżkę. No i teraz trzeba porządnie taką łyżkę żelatyny. O, to akurat to nie jest taka z tych bardzo dużych łyżek, ale łyżkę żelatyny. I teraz to trzeba porządnie rozpuścić. Poczekamy, aż ostygnie i zaraz będziemy się brać za krem. A to w międzyczasie będzie nam stygło. Galaretka nam stygnie.
A my będziemy przeszkować krem. Bitam śmietanę z mascarpone, troszkę żelatyny będziemy potrzebować i cukier puder. Cukier puder dajecie tyle, ile chcecie. Ja dałam tylko 3 łyżeczki, dlatego że galaretka jest bardzo słodka, a my dużo po prostu z mężem nie słodzimy. Jeżeli lubicie więcej cukru słodszego, to po prostu dajcie tu więcej cukru pudru. Do tego będziemy potrzebować 3 łyżeczki żelatyny. Ja ją teraz sobie rozpuszczę. Raz, 2, no 3. Tak, 3 to mniej więcej około 9 gram. Także będziemy potrzebować to. Będziemy potrzebować 330 gram śmietany i 250 gram mascarpone. Wszystko schłodzone. O. Po prostu zalewamy. No i czekamy, aż nam się porządnie żelatyna rozpuści. I troszkę nam rozpuści i ostygnie. I wracam do Was z powrotem. Tutaj mam 200 gram śmietanki. To jest około 230 ml. Troszkę zmniejszyłam, dlatego że resztę śmietanki, co mi zostało, ja sobie ubiję i udekoruję na samej górze. Dlatego dałam tu tak, miałam 2 pudełeczka po 200 ml. Po prostu jedno wlałam całe, a drugie po prostu wlałam tak 1/3 i troszkę zostawiłam do dekoracji. Będziemy ubijać, żelatynę mam rozpuszczoną, ona już mi ostygła. Tak, ostygła, o. Będziemy ubijać bitą śmietanę i na sam koniec będziemy dawać 200-250 gram serka mascarpone i 3 łyżeczki cukru. I to jest do galaretki. Kilka truskawek pokrojone w bardzo malutką kostkę. Tak. Teraz będziemy dodawać serka mascarpone. Tak, wymieszamy. Dobra. Odstawiam i będziemy tak, będziemy dokładać na nasze ciasto. Wracam do Was, żeby Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Przybliżę, o, i pokażę. Ta masa musi przylegać bardzo dokładnie przy każdym brzegu, bo będziemy później wylewać galaretkę i żeby nam się galaretka po prostu nie wylała za brzegi. Także bardzo dokładnie dajemy po prostu na brzegi tą masę, wyrównujemy i ja na chwilę wsadzę sobie do lodówki i wyciągnę, jak galaretka zacznie mi zastygać. O, a jeszcze, o właśnie, jeszcze teraz nawet bez galaretki można posypać już tymi truskawkami sobie. O, tak jak one będą zimne, to wtedy nawet lepiej galaretka chwyci. Patrzcie. Kilka truskawek zostawiłam sobie do przystrojenia. Mówię, jeżeli nie macie truskawek, to można z brzoskwiniami sobie na przykład zrobić, bo są teraz w puszkach. Ale że truskawki się pokazały na Dzień Kobiet i dostałam fajne 2 pudełeczka truskawek od męża, no to mówię, nie, zrobimy ciasto z truskawkami. Z bitą śmietaną uwielbiam. Także, o, widzicie? I teraz to ciasto pójdzie fajnie do lodówki. Na chwilę, chociaż tak na 30 minut. To mi się już schodziło. Galaretka zaczyna mi tężyć, jest już bardzo zimna, więc wylejemy delikatnie.
przez to, że żeśmy właśnie dokładnie dali tą masę po bokach, to nie przeleje nam się nie przeleje po prostu nam się galaretka. Dobra. No to już na dole to już zaczęło nawet zastygać. O, dobra. I wstawiam znów na chwilkę, aż galaretka stężeje, do lodówki. No, ja będę ubijać tą śmietankę, która została. Śmietany ile? Bo na przykład możecie nawet więcej sobie śmietany ubić. Wszystko zależy, jaką warstwę chcecie tej śmietany i czy będziecie na przykład ozdabiać tą śmietaną. To wszystko zależy po prostu od tego, czy zrobiliście bardziej płaskie ciasto, czy bardziej takie wyższe. Także to wszystko od tego zależy. Ja będę ubijać śmietankę, dodam jeden taki śmietanofix, wszystko jedno z jakiej firmy i dodam do śmietany sobie ze 2 łyżeczki cukru pudru. O. Raz, 2, 2 łyżeczki i będziemy ubijać i zaraz będę wyciągać nasze ciasto i będziemy przystrajać. Galaretka mi zastygła i będę teraz ściągać tą obejmę i będziemy smarować bitą śmietaną ciasto. Obejmy się już pozbyłam. No i teraz, tak jak mówiłam, no każdy dekoruje jak chce. Jeżeli bardzo chcecie dużo śmietany, możecie dać naprawdę dużo, możecie dać dużo, możecie dać mniej. Tu jest naprawdę dowolność. Także ja biorę i przystrajam. No, całe już wzięłam nasze ciasto, całe wysmarowałam naokoło bitą śmietaną. Jeżeli będziecie mieli w takiej foremce, co pokazywałam na samym początku filmu, no to wiadomo, że tę bitą śmietanę tylko sobie rozłożycie na wierzchu. I teraz z tymi, co zostało, ja je po prostu sobie pokruszę. O. Z nich będzie dekoracja i z truskawek. Ale to już mówię, to już naprawdę, możecie i czekoladą udekorować, naprawdę czym tylko chcecie. To już... No, już wracam do Was. Ciasto udekorowane. To, jak wygląda w środku, pokażę na zdjęciach, ponieważ chcę wstawić je jeszcze teraz na godzinkę do lodówki, żeby porządnie stężało, a tutaj sobie po prostu posprzątam, pokroję i pokażę, tak jak zawsze na zdjęciach. Proszę udostępniać mnie na swoich mediach społecznościowych, jeżeli przepis Wam się podobał. Także proszę też o łapkę w górę i o subskrypcję też bym prosiła. Także do zobaczenia, do usłyszenia na następnym przepisie. Pa, pa!